Początek XIX stulecia. Od kilku lat Polska rozdarta między trzech zaborców nie istnieje. Pojawia się jednak Bóg wojny pochodzący z Korsyki, Napoleon Bonaparte, jeden z dowódców rewolucyjnej armii francuskiej. Francja nie tylko wydobywa się z rewolucyjnego zamętu, ale i zaczyna oddziaływać w coraz większym stopniu na sytuację w Europie. Bonaparte sięga po pełnię władzy. W roku 1804 zostaje cesarzem. Niemal od początku jego błyskotliwej kariery towarzyszą mu Polacy w owym francuskim Bogu wojny, upatrując wybawiciela Rzeczypospolitej. Latem 1807 roku Francja była u szczytu potęgi. Wroga jej Anglia zajęła zatem Kopenhagę. W odwecie Napoleon rozpoczął przygotowania do inwazji na wyspę. Zrezygnował z nich jednak i postanowił zająć Portugalię, w ten sposób chcąc dokończyć blokady kontynentalnej hamującej przepływ angielskich towarów do Europy. Francuzi wkraczali przez niestabilną i skłóconą Hiszpanię, swego sojusznika. Jednakże Napoleon postanowił i tam zaprowadzić własne porządki. 22 marca 1808 roku Murat wkroczył do Madrytu. 2 maja 1808 roku wybuchło w Madrycie powstanie narodowe, które wkrótce ogarnęło cały kraj. Do oddziałów regularnej armii dołączyli ochotnicy, guerillas, partyzanci prowadzący wojnę podjazdową. Kiedy po serii niepowodzeń Francuzi wycofali się w stronę granicy, Napoleon podjął decyzję o osobistej interwencji, wkraczając z 200-tysięczną armią. W początkach listopada Napoleon ruszył z północy na Madryt. 29 zatrzymał się u stóp wąwozu Somosierra między górami La Cebolera i Cerro Baransal. Doliną biegła ważna strategicznie droga z Burgos do Madrytu. To strategiczne miejsce obsadziła hiszpańska armia rezerwowa generała Benito San Juana. Na przełęczy ustawiono 10-działową baterię, do tego wysunięto na przedpole 3 dwudziałowe baterie ustawione na drodze jedna za drugą. Piechotą w sile 3000 żołnierza, głównie ochotników, obsadzono zbocza po obu stronach doliny. Główne siły San Juan rozmieścił za przełęczą. Napoleon nie mógł ominąć tak ważnego punktu jak Somosierra, nie mógł również pozwolić, aby na jego tyłach znalazły się poważne siły przeciwnika. Armia rezerwowa generała San Juan, fanatycznego Kastylijczyka, uważanego za jednego ze zdolniejszych dowódców hiszpańskich, liczyła około 12 000 żołnierzy i milicji. Mimo iż Francuzi posiadali w tym miejscu trzykrotną przewagę liczebną, nie mogli jej wykorzystać ze względu na ukształtowanie terenu. Ostatecznie w bitwie pod Somosierrą uczestniczyły ze strony francuskiej 3 pułki piechoty i niepełny pułk jazdy i 2 działa, po stronie hiszpańskiej około 3000 ochotników wspartych 16 działami. Bitwę rozpoczęła piechota. Zadanie miała trudne. 16 dział 6-funtowych podzielonych na 4 baterie na długości 2,5 km. Pod górę. Francuska piechota została rozbita przez hiszpańską artylerię. Nacierająca piechota francuska dostała się pod bardzo silny ogień. Liczono, iż w ciągu minuty padały 4 pociski armatnie i około 400 karabinowych. Piechota francuska zatrzymała się. Do tego dowódcy francuscy obawiali się zaskakującego kontrataku ze skrzydeł, możliwego do przeprowadzenia ze względu na bardzo gęstą mgłę. Cesarz rozkazał przeprowadzić rozpoznanie. Wysłano podporucznika Andrzeja Migolewskiego z pododdziałem szwoleżerów gwardii. W czasie zwiadu Hiszpanie wzięli do niewoli jednego z Polaków. Napoleon, zirytowany zbyt powolnym poruszaniem się piechoty oraz utratą szwoleżera ze zwiadu, rozkazał służbowemu szwadronowi szwoleżerów atak na pierwszą baterię.
mimo perswazji oficerów sztabu, nie wierzących w możliwość powodzenia szarży prowadzonej w tak trudnych warunkach terenowych, pozostał nieugięty. Polacy mieli ruszać, nie czekając nawet na powrót plutonu Niegolewskiego. Do szarży doszło około godziny 11. Z uwagi na ukształtowanie terenu, a głównie na wąską drogę, szwadron nie mógł się rozwinąć i atakowano w kolumnie. Najpierw szła 3. kompania kapitana Dziewanowskiego, za nią 7. kompania kapitana Piotra Krasińskiego. Trzeci szwadron ruszył początkowo kursem w stronę odległej o niecały kilometr baterii. Po pierwszej salwie szwoleżerowie na moment zatrzymali się, po czym poderwani przez Kozietulskiego, cały czas w ogniu hiszpańskiej piechoty, zbliżyli się na kilkadziesiąt metrów do armat. Otrzymali wtedy drugą salwę, która spowodowała krwawe straty, jednak lekkokonni dopadli dział, wysiekli kanonierów, wykonując tym samym rozkaz cesarza. Wykonano rozkaz cesarza, ale w obawie przed ogniem kolejnej baterii szwadron, do którego dołączył pluton Niegolewskiego, ruszył ponownie. Zaskoczeni Hiszpanie oddali pierwszą salwę, w wyniku której ranny został m.in. Kozietulski. Pod dowództwem kapitana Dziewanowskiego szwoleżerowie wyrąbali kanonierów drugiej baterii i ruszyli ku trzeciej. Ta oddała jedną, ale celną salwę. Padł śmiertelnie ranny Dziewanowski. Kilkudziesięciu jeźdźców pod dowództwem kapitana Piotra Krasińskiego zdobyło 3. baterię i kontynuowało szarżę na ostatni, 10-działowy punkt oporu. Bateria plunęła ogniem 10 armat. Zginął Krasiński. Kilkunastu szwoleżerów z ostatnim oficerem, jaki pozostał, podporucznikiem Andrzejem Niegolewskim, zdobyło Przełęcz. W sukurs przybył im pluton francuskich strzelców konnych gwardii i pluton szwoleżerów Tomasza Łubińskiego. Hiszpanie poczęli pieszkać. Nie zorientowali się, jak mały oddział zdobył Przełęcz. Uciekający generał San Juan zamordowany został przez własnych żołnierzy. Kilkuset Hiszpanów dostało się do niewoli. Straty 3. szwadronu wyniosły 4 oficerów i 14 szwoleżerów poległych oraz kilkudziesięciu rannych. To dla nas wielki zaszczyt móc przypomnieć tamtą bitwę sprzed 200 lat, mimo iż odtwarzamy niekoniecznie miłe dla nas Hiszpanów wspomnienia. Na szczęście to minęło i dawno jest już za nami. W dzisiejsze przedsięwzięcie jesteśmy tu wszyscy zaangażowani całym sercem. Napoleon przedstawiał szarżę jako wielkie swoje zwycięstwo, triumf swego geniuszu, a Polaków jedynie jako prostych wykonawców prowadzonych przez francuskich oficerów, o których wiadomo, że w szarży udziału nie wzięli. Krew przelana przez lekkokonnych nie miała dla cesarza większego znaczenia, wszak w owym czasie, w zamian za neutralność cara Rosji, gotów był mu oddać księstwo warszawskie. Takie obrazowe wejście w przeszłość nie zastąpi co prawda literatury, może jednak zachęcić, zwłaszcza ludzi młodych, do poznawania własnej historii, do sięgnięcia po odpowiednią lekturę. Może też pomóc w pozbyciu się kompleksów, które zupełnie niepotrzebnie mamy w stosunku do starej Europy.